Siemanko. Dzisiaj piątek, wy będziecie widzieć sobotę, ale u mnie jest piątek. Piękna Hiszpania. Jestem zachwycony Benidormem. Właśnie jestem po drugim treningu. Rano 7:15, pobudka, pół godziny biegu. Jeszcze raz, powiem wam. Rano jest pobudka, tabletka kofeiny i biegnę. A dzisiaj tak, czekajcie, bo mi coś oświetliło. Dzisiaj miałem taką sytuację. Wstaję rano, taki zaspany, bo się nie wyspałem. O, Dawid mi zawędził wiatrak z pokoju. Nie miałem jak w saunie, także się nie wyspałem za dobrze. I tak wstaję, na stole w salonie stało pudełko z melatoniną, u mnie z kofeiną. I obok melatoniny stała woda. Ja tak wstaję zaspany, tabletka, cyk, wodą przypiłem i dopiero jak przyłykam, czuję, o kurde, mała. Patrzę na pudełko, a tu melatonina. Mówię, aha, fajnie, przed biegiem sobie zjadłem tabletkę melatoniny, na lepsze spanie. No ale zjadłem raz tabletkę też kofeiny, pobiegłem, było w miarę spoko. Później śniadanko, 10:30 na siłownię, w sumie chyba nie, normalnie miałem być 10:30, chyba do 11 dopiero doszedłem, bo dzisiaj byłem na innej niż zwykle. No i później jeszcze mam Muay Thai, także 3 treningi dzisiaj do zrobienia. Jestem teraz w centrum. Wiecie, my mieszkamy po stronie, gdzie Anglicy przyjeżdżają, Brytyjczycy. Tam, gdzie jest mocno imprezowo przez 24 godziny na dobę. Teraz jestem w samym centrum, a później jedziemy pozwiedzać tą drugą stronę, tam, gdzie bardziej jest hiszpańsko, jeśli tak mogę powiedzieć w ogóle. Później też odniosę się do paru komentarzy, które padły pod ostatnim filmikiem. Ja szczerze mówiąc, normalnie się zastanawiam, co niektórzy ludzie mają w głowach, żeby pisać komuś takie rzeczy, żeby wchodzić w jego buty, żeby zaglądać mu do kieszeni i tak dalej, ale to troszkę powiem później. Tutaj wszędzie od rana pełno ludzi. Wiecie, Benidorm to jest mocno wakacyjne miasteczko, także się nie ma co dziwić. Wszędzie są turyści po prostu, no i też normalni Hiszpanie, którzy tutaj sobie mieszkają, lub ludzie, którzy mają tutaj swoje domy, mieszkania kupione i przyjeżdżają sobie na przykład na okres wakacyjny. Wczoraj przeglądaliśmy właśnie oferty mieszkań tutaj, to jestem szczerze zaskoczony, naprawdę. Z widokiem na morze na przykład widzieliśmy takie małe mieszkanko, ale na przykład za 117 000 euro. Tak na takie miejsce, to moim zdaniem bardzo tanio. Chyba że się mylę. No. Później namówię Dawida, żebyśmy tu jeszcze przyszli wieczorem, bo podobno najlepiej właśnie tu jest wieczorem. Teraz jest strasznie gorąco. Chyba są 33 stopnie chyba, jak patrzyłem przed chwilą w cieniu. Także wyobraźcie sobie, ile jest słońce. Ja wiem, że teraz w Polsce też jest fala upałów, no ale jest bardzo gorąco, to nic nie zmienia. Gorąco to gorąco. Także i tak się dziwię, że jest aż tyle ludzi. Sorry. Ale wieczorami to musi być naprawdę pełno, bo to miasto zaczyna żyć właśnie jak słońce zajdzie, tak najbardziej. Z tego co widzieliśmy wczoraj, na przykład jak chodziliśmy sobie o 23, 24 po mieście, pełno wszędzie ludzi, pełno. No i powiem wam tak, z jednej strony żałuję, że tutaj jestem, teraz jak nie mogę się też dobrze zabawić, no bo wiadomo, kierunek turystyczny, to jest tu bardzo dużo do roboty. A z drugiej strony się cieszę, bo mogę się poświęcić treningom. Nowy kontrakt zmobilizował mnie naprawdę do tego, żeby mocno trenować, żeby wrócić na te tory, na które miałem wrócić, czyli do treningów dobrych, mocnych. Samo to, że wiecie, już trenuję 2-3 razy dziennie, to już naprawdę świadczy o tym, że mi zależy, żeby jak najlepiej tam wypaść, żeby byli zadowoleni, żeby im się podobały moje walki. No bo naprawdę mam dobry kontrakt. Jestem bardzo zadowolony. Zaraz sobie tu usiądę gdzieś w jakimś ładnym miejscu z ładnym widoczkiem i przeczytam wam parę komentarzy. I żeby nie było, że ja się komuś tłumaczę, szczególnie tym osobom, które piszą te komentarze, ja po prostu chcę wyjaśnić paru osobom, że nie mają racji, że się mylą w tym, co piszą. I że ci, którzy mają zrozumieć, ci, którzy są moimi widzami,
naprawdę, a nie takimi tylko, że jak wiatr zawieje, to tak są na kanale. Jak według nich jest dobrze, to zaraz wracają, jak jest źle, to ich nie ma. Gdzie uważam, że nie ma nic takiego, co bym zrobił teraz, co było złe. Ale do tych normalnych widzów po prostu myślę, że warto im wytłumaczyć parę spraw. No, ale tak jeszcze nawiązując do tego miejsca, codziennie rano tutaj biegam. Niesamowicie tu jest fajnie. O każdej porze dnia i nocy, bo zawsze tu są ludzie. O, właśnie sobie wybieram takie najtrafniejsze. Rozumiem, no mnie to śmieszy, ale wam poczytam, bo to jest ciekawe. Teraz się potwierdziło. Napisał Kamil CK79. Nawet oficjalnie mówił, żeby wiedzieli, że to będzie. Że się cieszyli, bo mi się wydaje, że się z tego cieszą po prostu. Ja im tam wiecie, odpowiadam tak po prostu jakoś głupio. Żeby nie mieli pożywki, bo może oni myślą, że ja też im coś poubliżam albo coś, ale nie, to nie jest w moim stylu. Czasem się wypsnie, ale raczej tego nie robię. Teraz się potwierdziło. Brak zasad, brak moralności, tylko dolary, współpracę i coraz gorsze filmy. Tak, jeszcze komentarze w kierunku widzów, że coś tam. Nie miesza z tym, bo to taki jeden widz coś tam ubliżał wszystkim dookoła. To powiem tak. Dlaczego? Dlatego, że podpisałem kontrakt z federacją nową, że będę zarabiał pieniądze, że po prostu poprawi jakość moich podróży, mojego życia i tak dalej. I to jest brak zasad i moralności. To jest nowa federacja. Jest federacja prowadzona przez ludzi, którzy nie mają wspólnego nic z tym krajem, o którym wam chodzi, hejterzy. Naoglądaliście się jednego programu, który był mocno manipulacyjny i teraz myślicie, że wszystko, co ktoś otworzy, to jest wszystko z tamtych kierunków. Ale się mylicie. Jeśli chodzi o Sławka, miał federację, została zawieszona, czy tam zostały osoby zawieszone, na nim nie ciążą żadne sankcje. To jeśli ktoś prowadzi swój biznes, dobrze na tym zarabia, jedno jest zawieszone, to czemu ma nie otworzyć drugiego? No dlaczego? Czy to jest normalne, że to jest biznes i ktoś z tego żyje? Śmieszne to jest na maksa. No ale tak, no nie każdy potrafi zrozumieć. O, te są też dobre. Smutne to jest, Piotr, jak na przestrzeni 2-3 lat twoja przemiana jest aż tak zadziwiająca. Przykre jest to, jak ona idzie w dół. Chłopie, trenujesz połowę życia, a bierzesz walkę z lamusem. Tak, to jest lamus. No to jak to jest lamus, to wyjdź z nim na solówkę. To zobaczymy, czy jest lamus. Kasa i dalej kasa. Śmiem twierdzić, że z wrogiem byś przyjął piątkę za reklamę. Tak, czekaj, teraz za gówno płacą najwięcej, niedługo mu nasrają, zapłacą i też pójdzie. Wait a minute. Po pierwsze, Wojtek ma swoją przeszłość bokserską, potrafi boksować, jest bardzo twardym i wytrzymałym gościem. Mało wiesz, to się nie odzywaj. Druga sprawa, moje podróże nie są za darmo. Ja nie podróżuję za to, że wiecie, z samych filmów albo coś, bo im się więcej podróżuje, tym więcej to kosztuje. To, że dostanę ofertę jakiejś współpracy, to jest dla mnie złoto. Ja się bardzo cieszę, że takie oferty dostaję, bo mogę poprawić jakość swojego życia. Jeden z drugim. Jeśli byście też dostali, też byście skorzystali. Także mi nie wypominajcie, że ja coś robię źle. I wiecie, co jest jeszcze najlepsze? Jeszcze się znaleźli tacy mądrzy, co zaczęli już na mnie donosić normalnie, wiecie, zgłaszają mnie do różnych urzędów i tak dalej. Po prostu ich tak już to boli, że zaczęli mnie zgłaszać już wszędzie, bo już tak jest, tak dla nich jest po prostu źle, że wiecie, że ja nie wiem, ze śmietnika nie śpię na ulicy, na ławce i tak dalej, że mnie na nic nie stać, że oni nie mają lepiej, wiecie, niż ja i nie mogą mi powiedzieć, wiecie, i sobie pooglądać. No i zaczęli mnie zgłaszać do różnych miejsc, ale oni o tym nie wiedzą i właśnie w tym momencie chciałbym to wszystkim tym osobom uświadomić, które tak sobie mnie zgłaszają, że ja prowadzę 3 firmy poza Unią Europejską. Mnie nie obowiązują takie zasady jak w Polsce. Także ile razy byście mnie nie podkablowali, nic wam to nie da. Także ja wiem, że was to cieszy. Po prostu takie konfitury jakby to was to cieszy. Ale nic wam to nie da. Ja prowadzę wszystko legalnie, płacę podatki, wystawiam faktury. Wszystko w moim życiu jest w pełni legalne. Także niestety w tym kierunku wam się nie uda. Jakie to jest śmieszne.
pomyślcie sobie w ogóle, jaką trzeba być osobą, to nie można być osobą, bo to nie będę ubliżał teraz brzydko, wiecie, z szacunku do ludzi, którzy mnie oglądają, starszych przede wszystkim, których serdecznie pozdrawiam, ale żeby po prostu oglądać kogoś i za chwilę na niego donosić, jak taki zwykły kabel, donosić jak się tylko da, żeby ktoś miał gorzej. To jest takie niesamowite po prostu, jak można, jak ci ludzie w ogóle funkcjonują. No ale cóż, no tak to niektórzy mają, no. Ale wiecie co jest najgorsze? Że ludzie mówią, że się zmieniłem na przestrzeni lat, ale tak wygląda rozwój. Ja jak zaczynałem robić YouTube'a, jak się naprawdę starałem, żeby to wszystko mi wychodziło, naprawdę mocno w to dążyłem i bardzo dużo poświęcam temu, żeby to szło jak idzie. I mam okazję też zarabiać lepiej i żyć lepiej. To czemu mam tego nie robić? No. Dziwna akcja. Dziwne podejście, naprawdę. To tak samo jak ktoś pracuje i przez 20-30 lat by był cały czas na tym samym stanowisku, nie dostawałby awansów, nie dostawałby żadnych premii, gdzie dla mnie na przykład takimi premiami są współprace, które mogę nawiązywać z różnymi firmami, których właściciele lubią mnie oglądać, szanują to, co robię i po prostu wiecie, i wiedzą, że potrafię dobrze zrobić swoją robotę. No to dziwi mnie to. No ale cóż, karma zawsze wraca. Tak w ogóle jak przyjeżdżacie do tego miasta, to też ważne jest to, jakbyście chcieli, jak ktoś wynajmuje samochód i parkować, to parkingi to są naprawdę mega tanie. Aż jestem zaskoczony. No, takie przy plaży nawet można znaleźć za darmo. Tam gdzie biała linia to też za darmo się parkuje. Tam gdzie niebieska to płaci się euro za 2 godziny. Bardzo, bardzo tanio. Mega jestem zaskoczony. Kurde. Było jeszcze parę fajnych takich, ale w sumie stwierdziłem, że nie będę odcinka tym zalewał i dawał pożywki tym osobom. Także wszyscy ci, którzy są ze mną, tak naprawdę rozumieją to, że to są podróże wojownika, że trzeba podróżować, trzeba zarabiać jakoś, żeby mieć za co podróżować. A, jeszcze jest dobre to, właśnie, czekajcie, to jeszcze też wspomnę, bo to jest też ważna rzecz. Dostałem taki komentarz, że same współprace i tak dalej, i tak dalej. No ale czy nie lepiej wziąć dla mnie współpracę, za którą dostanę pieniądze, na które na przykład mogę wykorzystać na podróż, niż zakładać Patronite i żeby ludzie mi wpłacali ze swoich pieniędzy? Po co ja to mam robić? Po co ja mam brać od ludzi pieniądze? Przecież to jest moim zdaniem nie w porządku. Patronite jest dla młodych twórców, jak zaczynają podróżować. Nie mają jeszcze takich możliwości jak ci więksi twórcy, żeby tam dostać jakąś współpracę. Słuchajcie, muszę patrzeć, gdzie ja muszę iść. Tutaj. Żeby dostać jakąś współpracę, żeby móc się rozwijać, wiecie, trochę inaczej, żeby lepiej tam, żeby w takie droższe kierunki też podróżować. Młodzi twórcy tego potrzebują, naprawdę, jak nie mają się tych wyświetleń i tak dalej, no bo oni potrzebują. Ja wiem, jak zaczynałem, sam potrzebowałem tego bardzo. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy mnie wtedy wspierali, którzy mnie teraz cały czas jakoś wspierają, którzy są na tym kanale, bo wiadomo, wyświetlenia, reklamy i też wszystko mi pomaga, także bardzo Wam dziękuję. Ale przechodząc do tej puenty, po co ja miał brać od ludzi z Patronite, zamiast zrobić reklamę dla jakiejś firmy, która chce mi za to zapłacić? Pomyślcie logicznie. Czy to by było nie w porządku, że ktoś mi, ja tak uważam, wiadomo, nie mówię za resztę, ale ja tak uważam, że wobec mnie by to nie było fajne. Także jak ktoś pisze głupoty, zastanówcie się parę razy, naprawdę. A jeśli komuś nie pasuje to, co ja robię, no to jej. Ja rozumiem, no ale czy ktoś myśli, że ja będę żył tak jak on chce? Przecież to jest moje życie. Bo ja wiem, co robię. Ja nie robię nic złego. Totalnie nic. Ja do niczego ludzi nie zmuszam. Wiecie, jak ktoś chce mnie wspierać w moich walkach, niech mnie wspiera. Dziękuję za to bardzo. Ale nikogo do niczego nie zmuszam. No to po co tak? I oczywiście dziękuję tym wszystkim, którzy są ze mną. Jeszcze raz to wspomnę, bo to jest naprawdę fajne. I tym, którzy rozumieją, jak to wszystko powinno wyglądać.
że mi boli ręka od trzymania. Na siłowni troszkę przesadziłem z barkami i mi boli ręka. O, jestem już z Dawidem. Przyjechaliśmy na drugą stronę. Tak jest. Myśleliśmy, że tutaj będzie trochę spokojniej, ale jednak angielskie bary są wszędzie. Ale przyjedziemy tu też wieczorem, bo chcemy przyjechać na dobrą paellę i sangrię. Idziemy teraz na ładny punkt widokowy zobaczyć. Znaczy będzie punkt? Na balkon. No. Piekło jest. O, ale tu ładnie. Wiecie, taki cypel oddziela jedną część będzie darmo od drugiego. Gdzie to jest właśnie stare miasto i tak dalej. I tutaj jest ta druga część. Tu jest taka zajebista plaża na dole. Ładne drzewo. O, ale woda piękna. No naprawdę ładnie to wygląda. Fajnie. Taki trochę grecki styl tutaj jest. Myślałem, że Grecy tu byli najpierw i zobaczyli to jest... Może byli i właśnie tu wrzucili i tak. Mój nowy sprzęcik DJI Mini 3 Pro od DJI Ars. Chciałbym bardzo podziękować za nowego drona, za wsparcie, które mam od DJI. Dziękuję, a Wam serdecznie polecam. Sami możecie widzieć u mnie na filmach, jak wyglądają wszystkie fajne widoki z góry przy użyciu tego właśnie sprzętu. Dodatkowo można nagrywać w poziomie, w pionie, w poziomie, nie dodatkowo, tylko w pionie, w poziomie. Można zbliżać, oddalać czujniki z przodu, z tyłu. Bardzo, ale to bardzo polecam. Wiele osób pyta właśnie, czym latam, to teraz mówię i skąd. A jak chcecie zakupić takiego, to macie na dole link. Patrzcie, no z tej strony woda zdecydowanie lepiej wygląda. Ma lepszy kolor. Idziemy tam jeszcze gdzieś dalej pozwiedzać? No nie, na tą plażę idziemy i zobaczymy. No dobra, idziemy zobaczyć. Szukamy jakiejś fajnej miejscówki, żeby sobie z widokiem usiąść. Ale nie możemy znaleźć. Kopuły prawie jak na Santorini, tylko kolor nie ten. Mam dla Was dobrą wiadomość. A w sumie to dobrą dla tych wszystkich hejterów, którzy mnie ocenili z góry. Właśnie na jednym z portali, które obciążały niedawno jeszcze Federację Cloud MMA, pojawiło się sprostowanie, pojawiło się wyjaśnienie. O, patrz taki Don Quixote. I pojawiło się potwierdzenie, że ABW wszystko sprawdziło, wszystko jest legalnie, gala normalnie się odbędzie, nie postawią żadnych zarzutów, bo nic nie jest nie tak. Wszystko jest w 100% legal. Także każdy, kto mi ubliżył, pewnie większość z nich już usunąłem, śmieci się same wyrzuciły. Dziękuję. I tak. I pamiętajcie, nie mówię tego do moich normalnych widzów, którzy wiedzą jak jest, tylko do tych, którzy od razu z góry mi ubliżali. Że dla pieniędzy bym gówno zjadł, że nie mam zasad, nie mam honoru i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest legalnie. A jeśli ktoś z Was myśli, że ktoś nagrał filmik w internecie manipulacyjny i obciążający federację, gdzie później się z tego tłumaczyli i oni mają większą wiedzę niż ABW, to sorry, ale nie ma o czym już dalej dyskutować, bo nikt nie ma większej wiedzy niż ABW. I mi tak nie przegadasz, bo oni wiedzą najlepiej. Oni wiedzą lepiej niż ABW, Po prostu wiesz. bo oni zrobili śledztwo w internecie. I tak, ta na pewno coś jest nie tak. No bo tak, no bo ABW to nie ma informacji, takie jak w necie można znaleźć, także wiadomo, nie? No.
ale do wszystkich normalnych dzięki, że jesteście normalni. Ja się nie mogę doczekać, my tu przyjedziemy wieczorem. Dobrze idziemy? Chyba tak. A nie tam? Piątek piątkiem, ale na trening trzeba jechać. Numer 3 dzisiaj. Powiem wam, że tak naprawdę mi się nie chce. W piątek to już naprawdę się jest tak zmęczonym, ale jestem tak zmobilizowany, naprawdę taką dyscyplinę teraz trzymam, że mimo tego jak dzisiaj rano też taki zmęczony się obudziłem, mówię, kurde, ale nie chcę się biegać, ale sobie pomyślałem w głowie, dyscyplina to jest najważniejsze, tak się osiąga sukces. Wstałem, poszedłem biegać, zjadłem śniadanie, poszedłem na kolejny trening i teraz zamiast iść już na miasto i po prostu albo na jakiś zachód, albo się cieszyć tym, jadę na trening, a jest godzina 20:10. Nie odpuszczam, także trzymajcie za mnie kciuki i mnie dopingujcie, bo każda osoba tego potrzebuje. Tak wygląda salka. I tak jest czemp tam, widzicie. Wariata. Spodenki na Muay Camp. Tutaj właśnie zobaczyłem coś, o czym wam przed chwilą mówiłem. Że dyscyplina to jest wybór pomiędzy tym, czego chcemy teraz, jak na przykład spać dalej, iść na plażę, cokolwiek, a tym, czego chcemy najbardziej. Co nie, Dawid? Dyscyplina. Twoja tam. Tam jest, tam jesteś. Biały Tyson. Tak. Po treningu oczywiście białko wojownika musi być. Dawid właśnie myśli, że przegram z nim w kosza, ale wie, że wygrał. Ostatnio wygrałeś raz. No a jak? Na pewno wygrałem. Bo zagrajmy w test. Wcale nie zagrał, jak wygram, pamiętaj. Ping-ponga. Też dobrze gram. Idziemy właśnie sobie pozwiedzać, idziemy na Peje, bo jesteśmy już parę dni w Hiszpanii, a nawet jeszcze raz ani raz nie zjedliśmy. A tak nie może być. Fajnie to jest zrobione. Deptak. No dobra, idziemy coś zagrać. Tu czy tu? Chyba tu. Tu jest ładnie ludzi. Dawid po prostu chce poczuć smak porażki, że mu się źle spało dzisiaj, także nie ma problemu. Na VR. Co to jest? Patrz, na VR. Widzę, ale ja raz na tym jechałem i się żgać ciało. A to jest normalnie kolejka górska. Dobra, Dawid, w co cię mam opykać? Zagraj ze mną w kulki. Dawaj w kosza się. Możemy zagrać Dobra, ja miałem 165. Zobaczymy, Dawid. Poczekaj, teraz. Już panika się włączyła. Już nie trafia, no niestety. Kto został mistrzem? Dobra, ale dam ci szansę, gramy jeszcze raz. Tam mu tak naprawdę pozwoliłem, teraz że sobie teraz zdobyłem, zobaczycie teraz. rewanż. A teraz skupienie już jest 100%. Ej, uspokój się! Lepiej. O, ten rewanż mu dobrze poszedł. No, rewanż ładnie. A jak? Jeden punkt różnicy. No.
Masz ten rewanż. Jak smakuje porażka? Specjalnie dałem ci, żebyś wie. Ale 2 razy to nie przypadek. 2 razy przegrałeś. Kiedy? Przecież ja wygrałem pierwszy raz. Nie. Ja miałem 168 w pierwszym razie. 146 miałeś. No coś ty. Sprawdzimy zaraz. No patrz, Ja mam miałem na kamerze. 151. Dawid, smak porażki. No, jednak przegrał 2 razy, myślał, że wygrał. W życiu. Wygrałem. I to by było niemożliwe, żeby on wygrał 2 razy. Znaczy chociaż raz. Dobra, chodźmy zagrać w jakieś gry dla dzieci, to ja na pewno wygram. Tam gdzie mnie nie wpuszczą, bo jestem za wysoki. Tak. Dobra, idziemy na pajkę, bo jestem strasznie głodny. O, idzie na peję. Idziemy dalej. Tu zobaczycie trochę z innej strony to miasto. 23. Pełniuteńko ludzi. Powiem wam, że tutaj w centrum zdecydowanie mi się bardziej podoba niż tam, gdzie jesteśmy. Wiadomo, jak się przyjeżdża na melanż, to tam jest super na pewno. Ale jak się nie przyjeżdża, no to zdecydowanie tu. No tu naprawdę się dzieje. Ciekawie. Się zastanawiam, jak my znajdziemy stolik, żeby zjeść, bo tam, gdzie idziemy, tam jest typowo jedna taka ulica, gdzie tylko są właśnie takie restauracje. To zresztą zaraz wam pokażę. Gdzie To się nazywa Tapas. Tapas? Ulica Tapas. Po hiszpańsku ulica Tapas. Tapas. Tak. Jakbyście nie wiedzieli jak po hiszpańsku, to ulica Tapas. Dobra, wchodzimy na tą uliczkę. I zaraz zobaczymy. Wszędzie jest piękne jedzonko tutaj. Takie tapasy właśnie. Patrzcie jak to wygląda tutaj. Pięknie to wygląda. A my zmierzamy dokładnie tam, do jakiejś restauracji, gdzie Dawid już wcześniej jadł. Paeję, był zachwycony. Także mam nadzieję, że dzisiaj nam zrobią taką samą jak on jadł, bo mam duże oczekiwania. Bo dawno nie jadłem, a uwielbiam to. W samym środku. No i moi kochani, i to jest paella. A to jest Dawid. Dobra, paella ładniej wygląda niż Dawid, także pokażę paella. Brakuje nam tylko sangrii, ale niestety nie mogę pić alkoholu. A z chęcią bym się napił. Pysznej, bo to jest idealne połączenie, co nie? Dawid, pomachaj. Halo, dzień dobry. No i tak to wygląda. No. O, urodziny ktoś ma. Śpiewają komuś wszystkiego najlepszego. Dobra, idziemy zobaczyć. Przyszliśmy znowu na ten balkon tutaj, gdzie przedtem polatałem dronem. Patrzcie, ile ludzi tu przychodzi. Sobie popatrzeć. Tylko tak naprawdę z tą strony nie ma nic takiego szalonego, ładnego. Wiecie w ogóle, że ten budynek to jest najwyższy budynek w Europie? Nie budynek, tylko hotel. Hotel, najwyższy hotel, tak? A, no to najwyższy hotel w Europie. Może w któryś dzień pod niego podejdziemy, żeby wam pokazać. No właśnie, niepotrzebnie spoilerujesz. Mieliśmy tam jechać. No dobra, no to tak jak coś, to nic nie wiecie ode mnie. Nie było. Idę na drugą stronę jeszcze zobaczyć. Naprawdę, tak mi się podoba ten Benidorm. Zachwycony jestem. Znaczy tak fajnie, wiecie, tak fajnie wakacyjnie. Chociaż tak do pomieszkania też by nie było całkiem źle. Byłoby nawet fajnie. Ta strona troszkę lepiej oświecona. Oświetlona. Teraz wróciliśmy też na nasze rejony w okolice plaży. Znaczy w okolice plaży, na plaży. Na deptach dokładnie przy plaży. Są tłumy po prostu. Jest już 24, a ludzi bardzo, bardzo dużo.
Ty, Dawida, poza Stanonem też tu jest tyle ludzi? Czy, znaczy nie aż tyle, wiadomo, nie aż tyle, ale też ogólnie jest dużo ludzi? Czy raczej są pustki? Też były tłumy. Ja nie byłem tylko styczeń, luty, ale ogólnie jeśli chodzi o inne miesiące, to było bardzo dużo ludzi. A jeszcze jeśli chodzi o święta, co byłem wielkanocne, to było więcej niż dzisiaj. Dużo więcej. Serio? Dużo więcej, no naprawdę. O, no to jest ciekawe. A właśnie, pamiętasz co ten Zapora, co tam zdobyła? No tak. W ogóle to, wiecie, jest taka drużyna na świecie, Jest. Zapora Porąbka. Każdy ją zna. Tak, jest to taka dość sławna drużyna, o której jeśli nie słyszeliście, to na pewno kwestia czasu i usłyszycie, bo to jest takie nie do podważenia, totalnie, nie? Ja to już o niej słyszałem tu w Hiszpanii, wcześniej w Brazylii, albo wcześniej w Stanach Zjednoczonych, Tak. a nawet wcześniej jeszcze w Afryce, jak byłem. I powoli odbijają się do góry. Wszyscy znowu. gadają, tak. Ostatnio awansowali nawet do A-klasy. Tak, i teraz będą awansować do następnej ligi. Tak, były 2 transfery konkretne. Nie będziemy zdradzać teraz, że jest to Leo Messi i Ronaldo, ale to zobaczycie już niedługo. Sekret, dopiero nie. To jest sekret, bo tak naprawdę to dopiero wiecie, oni się wybiją. Ale to kwestia czasu po prostu. No, także będzie niedługo głośno o tej drużynie. Zapraszamy wszystkich na mecze do Zapory. Tak. Zapory Porąbki. Blisko Góry Jakbyście Żar. nie wiedzieli, gdzie jest Porąbka, to Tak, zejdźcie z Góry Żar i będziecie wiedzieć, że tam jest właśnie Zapora Porąbka. Tam jest. reprezentant. Tak, no ja reprezentowałem raz byłem na sparingu. Nie no, Dawid jak przyjeżdżał, to zawsze go na ławkę sadzali. nie, ale 15 lat temu byłem dobry, bo ja nawet w pierwszym składzie grałem, ale to Tak. było jeszcze chyba w trampkadach. Tak, było minęło. O kurde, nie. Było minęło. Dobra, jakbym trenował, to co innego, ale wszędzie jeżdżę z tobą i tutaj wszędzie... Dawid jest moim menadżerem, Nie ma także jak, no, wiecie, nawalone no, on roboty. nie ma czasu na granie w piłkę nożną. Ale jeszcze nie, w tym sezonie pogram też. A kiedy się sezon To zaczyna? będę gola chociaż jednego. A kiedy się zaczyna? Zaczyna się niedługo. No, także powodzenia, żebyście awansowali do okręgówki. No i zapraszamy na na walkę. Tak, Do 5 Warszawy. sierpnia. Tak jest. Dokładnie tak. Patrzcie, im bliżej jesteśmy, o, tu już kluby się wypełniają ludźmi. Penelope właśnie tu Fajnie tu jest? na plaży i jeszcze to jest Penelope, ten co otwierają w poniedziałek. No. To są dwa takie najlepsze. Fajnie całkiem wygląda. Tam jakaś aferka. Ty, ale z psem są. O kurde, no to chyba jakiś ten. To chyba ktoś ich podkablował. Smakołyki jakieś szukają. Ale pies nic nie znalazł, zobacz. No ale szukają. Jak to mówią, szukajcie, a znajdziecie. Przeszukują ich. Że nie uciekali. My z Dawidem jak społeczniaki typowo, nie? Co się dzieje? Może coś komuś wypadnie. Pies coś tam znalazł, no. Biały worek. Niedobrze, na chłopaków, niedobrze. Za 5 godzin wstajemy. Mamy przerąbane. Ale na szczęście mamy taki prom, że niby tam mamy jakieś łóżka i można się przespać jeszcze. Taki ja znalazłem. Ale to właśnie tego się boję najbardziej. Możliwe, że w ogóle nawet nie mamy promu na jutro, Właśnie. tylko na jakiś inny termin. To było bardzo... Nawet na 90% to by było takie prawdopodobne, także... Nie masz co jeszcze zakładać, że... 80. W planach jest kolejny vlog z Ibizy, ale... Czy się to uda, to wam powiem następnym razem. Powiem wam, jak już tam będziemy. Albo wejdźcie na Instagrama i tam zobaczycie wszystko na bieżąco. No, do Dawida też. Co nie, Dawid? No, Grzesiu tu zostaw, jak możesz. Dobra, to było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie. Kolejny filmik właśnie będzie z Ibizy, a w sumie to nawet pewno będą 2. Pozdro. Cambio de decir, él me encanta, yo lo quiero, pues dímelo a mí, que no hago daño. Baby, cuando te vi, con tu falda, no exagero, me quiere morir. Yo sé que estoy loco por ti.